Witam stałych i nowych widzów naszego kanału. W dzisiejszym wideo przedstawiamy szczegółową analizę instalacji trójfazowego kotła elektrodowego Galan Geyser 6. Kocioł ma moc 6 kW. Zainstalowaliśmy go w domu o powierzchni 100 m2. Kocioł został podpięty w piwnicy równolegle z kotłem na paliwo stałe. Dom jest wyposażony w panele słoneczne, dzięki czemu stanowi ekologiczne i tanie źródło energii do ogrzewania energią elektryczną. Kocioł został zainstalowany na tej ścianie, po prawej od kotła na paliwo stałe. Kocioł elektrodowy będzie sterowany za pomocą regulatora TR16, który steruje pracą kotła przez zmianę temperatury wody oraz histerezy. Zainstalowaliśmy również termostat z Wi-Fi, który steruje pracą kotła poprzez temperaturę powietrza. Termostat Wi-Fi składa się z dwóch części. Jedna to część podstawowa, tak ją nazwijmy, oto ona, a także sam termostat, który jest umieszczony w salonie i zasilany jest baterią. Z tych dwóch termostatów, termostat podstawowy jest termostatem z Wi-Fi, a TR16 służy jako zabezpieczenie temperatury wody w celu zapobiegania nagrzania nośnika ciepła do temperatury wrzenia w sytuacjach awaryjnych. Po prawej od TR16 zainstalowaliśmy amperomierz jednofazowy w celu monitorowania natężenia prądu w jednej z trzech faz. Najpierw podłączamy kabel do kotła. W tym przypadku jest to miedziany kabel 5-żyłowy o przekroju kwadratowym 6 mm na każdą żyłę. Następnie przykręcamy różnego rodzaju złącza na kotle oraz grupę bezpieczeństwa. Ze względu na fakt, że kocioł elektrodowy podłączamy równolegle do kotła na paliwo stałe, ta grupa bezpieczeństwa jest duplikatem istniejącej. W naszym systemie znajduje się pompa obiegowa, która jest obowiązkowa w przypadku równoległego połączenia z kotłem elektrycznym, ponieważ pompa kotła na paliwo stałe nie jest wykorzystywana podczas pracy kotła elektrycznego. Istniejąca instalacja grzewcza jest wykonana z rur miedzianych. W tym budynku podłączenie hydrauliczne z kotłem elektrycznym jest wykonywane za pomocą rur polipropylenowych. W tym celu instaluje się elementy przejściowe z rur miedzianych na rury polipropylenowe. Średnica rur miedzianych w istniejącym systemie wynosi 22 mm, natomiast średnica rur polipropylenowych 32 mm. W tym przypadku średnica wewnętrzna rur polipropylenowych jest nie mniejsza niż średnica wewnętrzna rur miedzianych. Podłącz bazę termostatu Wi-Fi szeregowo z termostatem TR16. Poniżej przedstawiono uproszczony schemat połączeń dwóch termostatów przedstawionych na rysunku. Podłącz skrzynkę sterowniczą kotła elektrycznego do sieci domowej. Po zainstalowaniu kotła elektrycznego i podłączeniu go do sieci zasilającej dom należy napełnić instalację grzewczą zwykłą wodą pitną z wodociągów, nie wolno ze studni. Po zamontowaniu najpierw uruchamiamy tylko pompę obiegową bez włączania kotła w celu spuszczenia nadmiaru powietrza z instalacji przez odpowietrzniki na grzejnikach. Następnie należy włączyć kocioł i za pomocą amperomierza określić natężenie prądu na jednej z faz podłączonych do kotła. Na amperomierzu widzimy 7,7 A przy temperaturze wody 36 stopni, co odpowiada parametrom deklarowanym przez producenta. I to wszystko. Do zobaczenia w nowych wideo.